Deweloperzy zawsze starali się pchać gry w przód. Większość tytułów, jeśli nie wszystkie, oferowały coś innowacyjnego. Czasami był to jeden mały element, czasami usprawnienie wymyślonej wcześniej funkcji, ale zawsze było to coś nowego. Są jednak gry, które wychodziły daleko przed szereg, oferując niespotykane doznania i mechanikę. Dziś to tytuły zazwyczaj zapomniane, gdyż nie zawsze parcie do przodu było dla nich dobre. Niezrozumiała mechanika, skomplikowanie czy słaba optymalizacja powodowały, że znikały one z pamięci graczy. Choć z drugiej strony wiele takich gier zyskało status kultowych. Oto 10 gier, które wyprzedziły swoje czasy. Trespasser. Mógłbym opowiadać o tej grze godzinami. Tytuł był łącznikiem pomiędzy dwoma częściami Parku Jurajskiego. Jako Anna rozbijaliśmy się na tajemniczej wyspie zamieszkałej przez dinozaury. Naszym celem była ucieczka. Gra na 1998 rok wymagała nieziemskiego sprzętu. Funkcje, które zostały zawarte przez deweloperów, do dziś budzą uznanie. Ogromne otwarte tereny, gdzie drzewa były obiektami 3D, a nie bitmapami, do każdego budynku można było wejść, zaimplementowano doskonałą fizykę, gdzie wszelkie obiekty oddziaływały na siebie w realistyczny sposób. Na przykład możliwe było odstrzelenie każdej nogi od krzesła, by później ją podnieść i rzucić. O ruch dinozaurów odpowiadał również silnik fizyczny, jak i sztuczna inteligencja, która w czasie rzeczywistym obliczała, jak dany zwierzak ma postawić łapę, aby się nie przewrócić, co powodowało często do prześmiesznych gliczy. Gatunki dinozaurów oprócz nas także reagowały na siebie i nie jeden raz mogliśmy obserwować ich walkę ze sobą. Silnik jednak korzystał z ciekawej sztuczki. Obiekty, które były dalej, były podmieniane na bitmapę. Dopiero w miarę przybliżania się do obiektu była ona zastępowana na obiekt 3D. Gra też jako pierwsza korzystała z systemu bezwładnej ręki, z której dziś korzysta wiele gier indie, np. Surgeon Simulator. Ciekawostką było też pozbycie się z gry jakichkolwiek informacji o stanie uzbrojenia i energii. To pierwsze mogliśmy poznać od samej Anny, która na głos mówiła o ilości nabojów. Natomiast energię symbolizowało serduszko wytatuowane na piersiach bohaterki. W grze występuje dziś dość niespotykane zjawisko, kiedy to w trybie software'owym działała i wyglądała lepiej niż przy użyciu ówczesnych akceleratorów grafiki 3D Voodoo. Dziś to gra całkowicie zapomniana, choć nadal istnieje niewielki fandom produkcji, który wypuszcza kolejne usprawnienia. Dragon Slayer. Stworzona w 1983 roku przez byłego animatora Disneya Dona Bluffa, jest jedną z najczęściej wznawianych gier w historii i z powodzeniem kolejne remake'i, remastery pojawiają się do dziś. W grze wcielamy się w rycerza Dirka, który rusza za porwaną ukochaną Daphnę. Gra była zbudowana na zasadzie Quick Time Event. W każdej planszy musieliśmy wcisnąć odpowiednie klawisze w odpowiednim momencie. Jeśli nastąpiła pomyłka, Dirk ginął. Jeśli jednak udało nam się tego dokonać, gra przechodziła do kolejnej sceny. Możliwe było wbicie na pamięć sekwencji ruchów i ukończenie całości w parę minut. To, czym jednak gra się odznaczyła, była niespotykana w 1983 roku grafika. W tamtym czasie na automatach królowały graficznie proste gry oparte o system sprite'ów jak Commando czy Gauntlet. Zapewne gracze musieli doznać niezłego szoku, gdy obok takich automatów stał Dragon Slayer z grafiką godną filmów Disneya. Gra była zapisana na laserdysku, co też było nie lada nowością. Pierwsze automaty były wyposażone w laser gazowy, którego żywotność wynosiła około 650 godzin, w rzeczywistości jednak sporo mniej. Tytuł oczarowywał animacją, choć trudno dziś ją nazwać grą. Był to puszczony film, który wymagał odpowiedniego naciśnięcia klawisza, aby mógł przejść dalej. Jednak gracze kochają Dirka i jego przygody, przez co gra wciąż będzie pojawiała się na kolejnych nośnikach i konsolach. Tex Murphy, Under a Killing Moon. Gra została stworzona i wydana w 1994 roku przez studio Access Software. Gra na tamte czasy była zawarta na zawrotnej liczbie nośników 4 CD-ROMach, co dawało w sumie 2,6 GB danych, co było wielkością wręcz absurdalną. Była to trzecia z kolei gra przygodowa z Texem Murphym. Autorzy pokusili się na dość niezwykłe rozwiązanie w kwestii poruszania postacią. Do tej pory gry przygodowe oferowały jedynie grafikę 2D, ręcznie rysowaną, czasami prerenderowaną, ale jednak 2D. Under a Killing Moon wprowadził model poruszania się po przestrzeni 3D, wraz z możliwością kucania i dokładnego oglądania lokacji. Choć sterowanie nie było najlepsze, to taki sposób prezentacji akcji wymagał potężnego komputera z bagatela 16 MB RAMu na pokładzie.
W tamtym czasie standardem były 4 MB RAMu. Ówczesne gry oparte o grafikę 3D, np. Doom, oferowały model prezentacji grafiki oparte na tzw. raycastingu. W sporym uproszczeniu polegało to na zamianie obiektów 3D w płaski obraz. Ten model generowania grafiki jest dość prosty i przez to bardzo szybki. Jednak w Wandera Killing Moon stworzono coś innego. Użyto tam oteksturowanych obiektów zbudowanych z poligonów, co było ewenementem w tamtym czasie. Każdy obiekt był trójwymiarową bryłą, można go było obejrzeć z każdej strony, ale w przypadku np. biurka można było zajrzeć i pod niego. Taki sposób pokazywania grafiki został użyty kolejny raz dopiero w Quake'u 2 lata później, a dziś na nim oparta jest większość gier korzystających z grafiki 3D. The Elder Scrolls 2 Daggerfall. Daggerfall miał być jedną z największych gier RPG w historii. Został wydany w 1996 roku przez istniejące do dziś studio Bethesda. Autorzy nie rzucali słów na wiatr i Daggerfall prezentował się imponująco, przynajmniej na kartce. Kontynent Tarmiel mierzył 230 000 km², czyli niemal tyle co Wielka Brytania. Na jej terenie znajdowało się 15 000 miast, wsi, miasteczek i zamków gotowych do eksploracji. Dla porównania, świat Morrowind to 0,01% świata Daggerfall. Przejście z jednego końca mapy na drugi w czasie rzeczywistym trwa około 2 tygodni. Kontynent został zasiedlony przez ponad 750 000 postaci NPC. W porównaniu Morrowind posiadał ich 2700, a Oblivion i Skyrim ledwie po 1000. Liczby robiły wrażenie. Jednak większość postaci to były manekiny, a tereny w wielu miejscach były generowane losowo. Jednak wielki świat oznaczał wielkie problemy. Gra była koszmarnie zabugowana, przez co była nazywana Baggerfallem. Niewielu udało się ją ukończyć, a wielkie miasta, setki tysięcy postaci było jedynie martwym tłem. Szkoda, bo Daggerfall do dziś posiada jedną z największych map w grach wideo. Shenmue. Kultowe dzieło legendarnego Yu Suzuki, które pokazało się tylko na konsolę Dreamcast. Przez długi czas była to jedna z najdroższych produkcji na świecie. Jej budżet zamknął się w $70 milionach, co na rok 1999 było sumą niebotyczną. Shenmue początkowo powstawał na Sega Saturn. Miała to być gra należąca do kanonu serii Virtua Fighter i miała opowiadać losy jednej z postaci, Akiry. Jednak w 1997 roku została przeniesiona na nową konsolę Segi Dreamcasta. Shenmue to historia Ryo Hazuki, który traci ojca w pojedynku z Lan Di. Chłopak postanawia pomścić ojca i wyrusza w pogoń za mordercą. Gra działa się w latach 80. w Japonii. Na kartce nie brzmi to zbyt imponująco, jednak Yu Suzuki stworzył jedną z najbardziej misternych gier, jakie kiedykolwiek powstały. Poczynając od doskonale zaprojektowanych postaci, z których każda miała swój voice acting, scenę Quick Time Event, które pojawiły się po raz pierwszy, dynamicznej zmiany pogody oraz świetnie zaprojektowanego miasteczka ze sklepami, mieszkańcami, którzy rano przychodzili do pracy, a wieczorem zamykali interesy i szli do barów. Wszystko było podporządkowane pod płynący czas. Niektóre rzeczy mogliśmy zrobić o określonej godzinie, czasami przegapienie czegoś zmuszało nas do czekania na kolejny dzień. Ryo mógł podnosić mnóstwo niezwiązanych z fabułą przedmiotów i obracać je w dłoniach. Można było grać na automatach Segi w salonach gier, kolekcjonować specjalne figurki, szkolić bohatera pod kątem poznawania nowych ciosów. Wszystko działało jak w starannie zaprojektowanym zegarku, miało sens i cel. Shenmue był pierwszym epizodem z dłuższej opowieści. Gra miała zakończenie otwarte i była kontynuowana w Shenmue 2. Jednak to pierwsza część robiła największe wrażenie. Do dziś jest uważana za jedną z najlepszych gier, jakie powstały, a mnóstwo najnowszych tytułów czerpie z Shenmue garściami. Majestic. Majestic było grą, która burzyła czwartą ścianę w sposób, w jaki dziś żadna produkcja nie potrafi. Gra była thrillerem science fiction, jednak to, co było w niej niezwykłe, to sposób komunikacji z graczem. Aby rozwiązać zagadki, wchodziliśmy na strony www, odbieraliśmy e-maile z własnej skrzynki wysłane przez grę. Na tym się to jednak nie kończyło. Dostawaliśmy także wiadomości telefoniczne, SMS-y czy faksy, które pchały opowieść do przodu. Akcja działa się w czasie rzeczywistym. Jeśli dostawaliśmy informację, że następnego dnia ktoś się skontaktuje,
tak też się odbywało. Była to też produkcja, która nie wymagała ciągłego ślęczenia przy komputerze czy telefonie, ale grało się w nią okazjonalnie, gdy dostawaliśmy kolejne tropy. Na 2001 rok była to produkcja wyłamująca się ze wszystkich barier ustanowionych przez gry. Ukazało się 5 epizodów. Niestety, dziś nie ma możliwości w nią zagrania. Serwery zostały wyłączone przez EA z powodu niewielkiego zainteresowania. Możliwe, że gra była za nowatorska na tamte czasy. Ciekawe, czy dziś znalazłaby swoich odbiorców. Hunter ukazał się w 1991 roku na Amigę i choć ciężko w to uwierzyć, była to gra oparta na modelu sandboxowym, często przyrównywana dziś do takich hitów jak Far Cry czy Grand Theft Auto. W grze wcielaliśmy się w żołnierza, który poruszał się po trójwymiarowym terenie. Postać nie była ograniczona, mogła pływać, używać pojazdów takich jak samochody, motory, helikoptery czy łodzie. Można było w niej nawet skakać na spadochronie. Akcja działa się na archipelagu wysp, które można było dowolnie zwiedzać. Można było też wchodzić do budynków, których było całkiem sporo. W grze oprócz nas i innych żołnierzy była też fauna w postaci mew, rekinów czy krów. Wszystkie te elementy były interaktywne, na przykład ptaki mogły krążyć nad graczem, a żołnierze często sami wsiadali do samochodów, goniąc naszego bohatera. Do tego dochodził oczywiście cykl dobowy. Fabuła gry była podobna do tej z Far Cry 3. Naszym celem było uśmiercenie pewnego generała. Aby tego dokonać, musieliśmy współpracować z ludnością cywilną, używać pojazdów itd. Dzisiaj, patrząc na produkcję, aż ciężko uwierzyć, że ma zawarte w sobie tyle unikalnych rozwiązań, a wszystko to mieściło się na jednej 700-kilobajtowej dyskietce. Seaman. Kolejna gra na Dreamcasta. Seaman było rozwinięciem idei Tamagotchi, popularnych cyfrowych zwierzaków, o które trzeba było dbać. Jednak Seaman był o wiele bardziej zaawansowany. Gra była sprzedawana ze specjalnym mikrofonem, który był instalowany w padzie od konsoli. Mikrofon służył do komunikacji ze stworzeniem. Na samym początku trzeba było podgrzewać wodę, aby wykluła się przedziwna hybryda. Ryba z ludzką twarzą. Jeśli oglądaliście Sens życia według Monty Pythona, to wiecie, o czym mówię. Ryba pływała w specjalnym akwarium. Naszym celem była interakcja z nią poprzez rozmowę. Zwierzak uczył się naszego imienia i po jakimś czasie potrafił sam całkiem nieźle konwersować. Dodatkowo ucząc się nowych słów, zwrotów lub dat, np. naszych urodzin, i odpowiednio reagował na te dni. Rybą trzeba było się opiekować codziennie, gdyż inaczej umierała. Zwierzak też z czasem ewoluował. Niestety nigdy nie było mi dane wyjść poza rybią wersję. W końcówce zmieniał się w coś w stylu żaby. Jak na rok 1999 produkcja robiła wrażenie i sprawiała, że można było uwierzyć, że po drugiej stronie telewizora pojawiło się inteligentne życie. Sam program ciężko nazwać grą. Była to produkcja nietuzinkowa i dość dziwaczna, jednak wybiegająca daleko w przyszłość swoim pomysłem. Na koniec dodam, że w amerykańskiej wersji gry narratorem był sam Leonard Nimoy. Elite. Pierwszy Elite pojawił się w 1984 roku i oferował grafikę 3D. Jednakże wtedy nieznane były jeszcze wektory, więc oferował grafikę złożoną z linii. Gra była kosmicznym symulatorem. Jako Komandor Jameson dostawaliśmy na start 100 kredytów i statek, a przed nami było 8 galaktyk. Można było trudnić się piractwem, przemytem, wykonywać misje dla wojska czy pracować jako łowca nagród. Za zebrane pieniądze rozbudowywaliśmy statek, dorzucając kolejne miejsce w ładowniach czy lepszą broń. W trakcie zabawy musieliśmy dbać o odpowiednią ilość paliwa, aby dotrzeć do wybranej planety, a także walczyć z agresywną rasą insektopodobnych targoidów. Gra oferowała 8 galaktyk, z czego w każdej z nich było 256 planet do zwiedzania. Jednakże światy były generowane proceduralnie, podobnie jak w No Man's Skies, z tym, że w 1984 roku było to wymogiem słabej mocy obliczeniowej, np. komputera Spectrum czy Commodore. Elite doczekał się paru części. Najnowsza, Elite Dangerous, od niedawna jest dostępna na PC. Gra była inspiracją dla większości Space Simów. Wing Commander, Privateer, Freelancer, Battlecruiser 3000 AD czy w końcu nieszczęsne No Man's Skies czerpały garściami ze spuścizny Elite. Gry, która na jednej dyskietce zmieściła 8 galaktyk. Karateka.
Pierwszy raz gra pojawiła się na Apple II w 1984 roku i wraz z Karate Champ i Year Kung Fu położyła podwaliny pod wszystkie późniejsze bijatyki i beat'em upy. W grze sterujemy bezimiennym wojownikiem, który przybywa do fortecy złego Akumy, aby uratować ukochaną księżniczkę Mariko. Gracz porusza się w prawą stronę, walcząc z poplecznikami Akumy. Zadziwiała doskonała animacja postaci, która powstawała w technice rotoskopingu. Autor Jordan Mechner odrysowywał klatki z filmu, na którym nagrał swojego nauczyciela sztuk walki. Gra oferowała też animowane cutscenki, co było wtedy dość niespotykane. Gra stała się inspiracją takich tytułów jak kultowe International Karate, a sam Jordan Mechner w przyszłości stworzy drugą grę opartą na bardzo podobnym pomyśle fabularnym i koncepcyjnym pod tytułem Prince of Persia.